Dziś w rozmowach w toku ukrywałam ciążę do dnia porodu. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się nad odpowiedzią na takie pytanie. Komu pierwszemu powiedziałaś, że jesteś w ciąży? Jak długo czekałaś, żeby podzielić się tą dobrą nowiną z partnerem albo z rodzicami? Dziewczyny, z którymi dziś porozmawiam, ukrywały ciążę tak długo, jak się dało. Nawet do dnia porodu. To było po stosunku. Leżeliśmy po prostu w łóżku, no i on dotykał mnie po brzuchu i zauważył, że coś dziwnego się tam dzieje. O 5 rano doszło mi wody, wszyscy spali i w toalecie poczułam, że wychodzi mi główka. I teraz jego mina? On chyba był w większym szoku niż ja. I zaczęłam się tłumaczyć, że to może niestrawność albo z przejedzenia. Już miałam początki bóli partych, zawołałam moją mamę, złapałam ją za rękę i powiedziałam, powiem ci coś, ale nie wyrzucisz mnie z domu. Natalia miała 14 lat, kiedy zaszła w ciążę. Tak dobrze udało jej się to ukryć przed mamą, że prawda wyszła na jaw dopiero w dniu porodu. Miałaś 14 lat, więc sama przyznasz, byłaś dzieckiem. Tak. To po jakim czasie zorientowałaś się, że będziesz miała dziecko? W sumie 3., 4. miesiąc, bo okres regularnie mi się spóźniał, więc zauważyłam to dopiero później. A tak Co cię zaalarmowało? czułam się po prostu tak inaczej, nie tak jak zawsze. A dopiero tak całkowicie Ale ty dowiedziałam się. wiedziałaś, jakie są objawy ciąży? W ogóle interesowałaś się jako 14-latka Nie. tymi sprawami? Nie, wiesz co, dopiero w momencie, w którym poczułam ruchy dziecka. Ale nie pomyślałaś, że pierwszą osobą, która się na tych sprawach zna, bo jest kobietą, najbliższą ci jest mama? Że można ją zapytać, co się dzieje, kiedy okres się spóźnia? Nie. Wielokrotne rozmowy z moją mamą na temat ciąży kończyły się słowami, że jak zajdziesz w ciążę, to wyrzucę cię z domu. Tematy z mamą na temat intymnych zawsze były takie, jakby to powiedzieć, skupione zawsze w kierunku ciąży. Zawsze przypuszczała, że będziesz w ciąży. Ciebie nie zastanawia to, że 14-latka nie może iść do ciebie, bo słyszy od ciebie ciągle, że zajdzie w ciążę? To znaczy, wiesz co, ona ze mną nie rozmawiała z tego względu, że ja wiedziałam, jakiego ona ma chłopaka. I zawsze ten temat kończył się dlatego z takim skwitowaniem. Czyli miała prawo bać się twoich planów, bo one były realne, tak? Tak. Byłaś gotowa wyrzucić córkę, gdyby ci przyszła... Nie, na pewno nie. Nie zwierzyć. wyrzuciłabym ją, tylko po No prostu... ale na pewno właśnie jej mówiłaś, wyrzucę cię. Tak, Ewo, dlatego, że nie docierały do niej prośby, groźby, zakazy, trzymanie ją w domu. Skoro byłaś tak pilnowana na każdym kroku, to musiałaś też robić coś, żeby mama się nie zorientowała, że ty nie miesiączkujesz. Tak, jak najbardziej. To było na tym etapie, że używałam podpasek tak, jakbym miała tą miesiączkę. Po prostu czystą zwijałam, wyrzucałam. Było widoczne, jakbym miała. No a rosnący brzuch, mdłości? Mdłości zazwyczaj miałam w okresie drogi do szkoły. Ja wtedy chodziłam do 2. klasy gimnazjum i w trakcie drogi do szkoły. Zresztą jestem osobą, która podczas, kiedy się denerwuje, też wymiotuje, więc to jakby najbardziej odbiegało od tego, żeby to było przypuszczenie, że mogłam być w ciąży. Ona wtedy dostaje bardzo silny kaszel ze względu na swoją chorobę, bo ma astmę i wtedy powoduje aż wymioty. Więc no, w ogóle mi to nie przyszło do głowy. Kiedy zorientowałaś się, że jesteś w ciąży, musiałaś zacząć się zastanawiać, co z tobą będzie. Zdarzało mi się myśleć, że lepiej byłoby, gdyby mnie nie było, żeby tego problemu nie było. Bo jak najbardziej odbijało się to wszystko na tym, że reakcja rodziny cała była w mojej wtedy mniemaniu ogromnie przerażająca. Ja wiedziałam, co będą myśleć o mnie, kiedy się to wszystko wyda. Czyli lepiej, tak myślałaś sobie, będzie, jak zniknę. Jak zniknę ja, zniknie problem. W tamtej chwili było dla mnie to najlepsze chyba rozwiązanie. No ale nie byłoby ciebie i dziecka, czyli Teraz. 2 istot. Nie byłoby najcudowniejszej chwili, jaką mogłam przeżyć. To jest moje dziecko, z którego jestem dumna i teraz wiem, że tego mnie zrobiła. To co się stało, że się zatrzymałaś w tym myśleniu o tym, żeby sobie odebrać życie? To nie jest takie proste, bo kładąc się wieczorem do łóżka, jest myśl, że rano mogę się nie obudzić i nie potrafiłabym. Ta myśl była taka, że
po prostu myślą, że łatwiej by było dla wszystkich. Kiedy 2 tygodnie przed porodem mama kazała ci zrobić test ciążowy, to wykazałaś się Tak, nie lada pomysłowością. Jak Wyobraźnią bardzo, jak najbardziej. Mama prosiła mnie, żebym poszła kupić test ciążowy. Spotkałam koleżankę z jej bratem młodszym i poprosiłam ją, żeby jej brat do pojemniczka, który kupiłam, oddał mocz. Jak przyszłam do domu, weszłam do łazienki. Nie oddałam swojego, bo wiedziałam, że jestem w ciąży. A kolegi mocz, no chłopak nie mógł być w ciąży. Wyszedł negatywnie. Zyskałaś na tym, 2 tygodnie. ale dni do porodu odliczyć umiałaś? Nie. No właśnie. Nie, bo nie chodziłam do lekarza i nie wiedziałam, kiedy to będzie. Dlatego kładąc się każdego dnia wieczorem zastanawiałam się, czy to jutro nie będzie ten dzień. I przyszedł ten poranek, kiedy odeszły wody. Tak, o 5 rano odeszły mi wody, wszyscy spali. Sprzątnęłam ładnie po sobie i położyłam się spać. O 7 rano obudziłam Licząc mnie. na co, przepraszam? Nie wiem. Nie mam pojęcia, na co ja wtedy liczyłam. Czekałam. Ile czasu mija, zanim w końcu świat się dowiaduje, że coś się z tobą Kilkanaście dzieje? godzin. Tak, od Ile? Kilkanaście 7 godzin. rano zaczęłam skurcze, a mama się dowiedziała 20:15 wieczorem. A jak ukrywałaś te skurcze, przepraszam? Na co zrzucałaś? No przecież normalnie Już, Ewa, już ci nie mówię, wiesz jesteś co, na bo ja podczas bezwodnej skurczy wyspie. zaczęłam krwawić. I powiedziałam mojej mamie, że mam okres. Położyłam Dostała się. krwotoku. Tak, leżałam, zwiałam się z bólu, 1, 2, 3 tabletki, prawie opakowanie. Mama stwierdziła, że mi rozchodziła trochę ból, no bo tak powinno się robić. No wstałam, do sklepu poszłam, z psem wyszłam. Zabawną sytuacją jest taką, że ja tego samego dnia właśnie, kiedy zaczęłam mieć skurcze, wyjeżdżałam na działkę do mojej cioci. I znosiłam walizki, i to dość ciężkie walizki, do samochodu, bo wyjeżdżałam na wakacje. Rodząc. Znaczy mając skurcze w tym momencie, tak? No i w drodze do samochodu coraz bardziej zaczęłam krwawić, coraz bardziej zaczęło mnie boleć. Całą drogę. No to ty już chyba nie uważaj, że to jest normalna sytuacja. Nie, my żeśmy w drodze, jak wysiedli, ja zobaczyłam, co się dzieje. Ja mówię, Natalka, co się dzieje? Mówię, to jest nienormalne. Tak. Ona mówi, mamo, ja chyba krwotoku dostałam. Ja mówię do partnera, ja mówię, Mikołaj, na biegu jedziemy, mówię jak najszybciej, dojeżdżaj do Wiolety. Dojechaliśmy do Czyli Wiolety. do mojej cioci. Do Do cioci. jej cioci, tak. Dojeżdżacie do cioci? Dojeżdżamy do cioci, tak. Ja pobiegłam na górę. Najpierw poszłaś do toalety. Tak, najpierw było tak, jak najbardziej. Najpierw poszłam do toalety i w toalecie poczułam, że wychodzi mi główka. Uciekłam na górę. Mama w tym czasie zadzwoniła na pogotowie, mówiąc, że ja się wykrwawiam z powodu okresu. Po czym... Czyli karetka już była w drodze? Tak, była w drodze. Po czym... Tak, dlatego, że ona długo nie wychodziła z toalety, więc ja zapukałam, kazałam jej natychmiast iść na górę się położyć, bo to już nie było dla mnie normalne. Tak. Już miałam początki bóli partych, zawołałam moją mamę, złapałam ją za rękę i powiedziałam, powiem ci coś, ale nie wyrzucisz mnie z domu. Ja mówię, córcia, nigdy w życiu. Ja mówię, rodzisz. Ona mówi, tak. Wiedziałaś, Już wtedy tak. Bo wystarczyło to jedno zdanie. bo wiedziałaś, za co się wyrzuca Tak. z domu. Ja uciekłam, naprawdę uciekłam, bo byłam przerażona, wystraszona z tym, że była ze mną ta moja znajoma na górze. I ona mówi, dobrze, Beata, idź. Mówi, czekaj na karetkę, ja odbiorę poród. I ona odebrała poród. Ona odwinęła pępowinie Nadii z szyi, Martynie. Czyli uratowała jej życie. Tak. Ale jak poradziła sobie z tym maleństwem? Szczerze nie wiem, bo ja byłam w Czy takim... ona kiedykolwiek odbierała Nie. poród? Nie. Trzecia z Ale zawodu jest jest to... krawcową. No dobrze, a jak przyjechała ta karetka, wpadli lekarze i... Tak, Tak. odcięli pępowinę. Zabrali i dziecko. zawinęli Martynkę. W taki foliowy, Kocyk. w taki kocyk foliowy ładny. A mnie też owinęli w ciepły koc, znosili mnie z tego piętra w sumie do karetki i mówili tylko, że nie mam prawa pójść spać, żebym nie usnęła. Czyli o ciebie też walczyli. Tak, tak, bo ja straciłam bardzo, bardzo dużo krwi. Ja krwawiłam od 7 rano do 20:30 w sumie, jak urodziłam córkę, no i jeszcze trochę w karetce. Zostałam uśpiona, ja się obudziłam dopiero dnia następnego. Czyli na drugi dzień dopiero mogłaś się przyjrzeć Martynce. Na 3. nie pozwolili mi wstać z łóżka, było co wstałam, tu mdlałam. Tak. No a ta rozmowa między wami o ciąży, o tym, że Martyna jest na świecie, kiedy się zdarzyła? W sumie nawet nie wiem, czy taka była. Że do dzisiaj jeszcze nie rozmawiałyście o tym? Ten temat zawsze był unikany. Martyna ma ile? 5 lat. Nie wierzę, że nie zapytałaś o to. Czy ty, córciu, nie wiedziałaś? Dlaczego mi nie powiedziałaś? Pytałam.
Pytałam, zapytałam dlaczego. Ona mi to był zawsze odpowiedź, że dlatego, bo byś mnie wyrzuciła. Jesteście takim pięknym obrazkiem, pięknym przykładem, do czego może doprowadzić straszenie dziecka odrzuceniem. Kiedy coś takiego się dzieje, dziecko odbiera to bardzo poważnie i tak jak widzisz, mogło dojść do tego, że nie byłoby Natalii, nie byłoby Martynki. Ze względu na to, że ona się bała. Może warto byłoby o tym porozmawiać? Z kimś jeszcze? Jest dużo rzeczy, które siedzą w was i trzeba o nich rozmawiać w zaciszu. Dokładnie. Przyjmiesz ode mnie adres kogoś, komu będzie można się wygadać? Tak? Dobra. Chodź. Mama też idzie do mnie, bo też będzie gadać. Kiedy ty się przytulasz do mamuni swojej? Często. Często, teraz tak. Teraz, na starość. Bardzo czuło się zrobiłam. Bardzo ci dziękuję. Tobie też. Dziękujemy. Natalia powiedziała Mariuszowi o ciąży dopiero w 6. miesiącu, kiedy Mariusz zapytał o jej dziwnie ruszający się brzuch. Dlaczego Natalia tak długo zwlekała? Dowiemy się za moment, ale chciałabym, żebyś mi opowiedziała o tym dniu, właściwie o tej chwili, kiedy Mariusz zauważył ruchy dziecka. To było po stosunku. Leżeliśmy po prostu w łóżku, no i on dotykał mnie po brzuchu i zauważył, że coś dziwnego się tam dzieje. No. Ja zaczęłam się tłumaczyć oczywiście, że to nic takiego, chociaż już wiedziałam, że jestem w ciąży, już po badaniach lekarskich zaczęłam się tłumaczyć, że to może niestrawność albo z przejedzenia. No, ale on... A ja głupi uwierzył. Uwierzyłeś, ale nie byłeś zbyt dociekliwy, prawda? No nie, no jakoś tak nie zwracałem na to uwagi specjalnie. Znaczy mama moja kiedyś powiedziała mi, że bym przyuważył jej ruchy, jak ona się zachowuje, że masuje się po brzuchu, czy jej brodawki gdzieś się nie zrobiły takie ciemniejsze. A skąd ta dociekliwość twojej mamy w sprawie Natalii? Mieszkaliśmy razem w ten czas i ona po prostu, no rodziła też już dzieci, nie? No to myślę, że... Ile dzieci urodziła twoja mama? 6. No to doświadczenie ma. O, ale nie, wydawało mi się, że jednak to są moje jakieś takie mamy niepotrzebne sugestie, może wyolbrzymienia, szybko chciała zostać babcią albo coś. Ja to tak tłumaczyłem, a sobie powiedziałem, że może rzeczywiście mi się tylko wydaje. A ty w ogóle chciałeś być tatą, czy uważałeś, że to nie jest Tak, ten no czas, oczywiście. albo nie ta dziewczyna w ogóle? Oczywiście, to nie jest tak, że nie chciałem być tatą, tylko że nie tak szybko, nie? Nie byłem na to przygotowany zbytnio. Nie byłeś przygotowany, ale po test ciążowy pojechałeś. No 2 razy. A ty pojechałeś po ten test, bo jednak coś cię niepokoiło? Czy mamusia kazała? Po przerwie. Mam nadzieję tylko, że jak znowu będziesz w ciąży, to nie będziesz tego ukrywać. Nie, powiedziałam ci już, że na pewno ci Tydzień, powiem. tak, max 2. A ty coś wiesz o tym? Że będziesz znowu mamą wkrótce? Nic mi o tym nie Teraz z wiadomo. mojej strony psikus będzie. Dokładnie, ten Jej to psikus. tak z 5 się teraz należy. Położyłam się na tej kozyce, pan doktor zrobił USG i wszystko, tak? Po czym zasiadł przy tym biurku i mówi do mnie, pani za miesiąc rodzi. Mama była w bardzo ciężkim szoku, usiadła sobie. Mówię, mamo, może on jest jakiś, nie wiem, pijany, czy może wczorajszy, czy ja nie wiem, bo ja mówię, mamo, on bredzi. W najbliższy piątek królowie epickiego melanżu i ich zrozpaczone dziewczyny. Bo potrafi zgubić rzeczy, znajomych, potrafi nie wrócić do domu, znikać na kilka dni. Po prostu boję się, że przesadzi całkowicie, kompletnie. Imprezy czasem po 4 dni, 5. Muszę biegać po wódkę, jak zabraknie. No nie podoba mi się to, co robi. Co zrobić, żeby król melanżu się ustatkował? No bym chciała, żeby po prostu poszedł na jakieś leczenie, tak? I żeby przestał pić, ponieważ mam już tego dosyć. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. W piątek, 11 marca. Jest policja! Natalia przez 6 miesięcy wmawiała Mariuszowi, że dziecko, które ruszało się w jej brzuchu, to tylko niestrawność. Dlaczego więc Mariusz zdecydował się kupić jej test ciążowy? Nie, to
pojechałem po test, bo już myślałem, że... Znaczy nie byłem pewien, co jest, czy właściwie jest ta ciąża, czy jej nie ma. Bo coś kręciła. No, było to podejrzane tyła, robiły się brzuszek okrągły. Więc jak jechał już po test ciążowy, to miałaś idealny pretekst, żeby powiedzieć prawdę. Nie zrobiłam tego. Bałam się i poczekałam praktycznie do ostatniego momentu. Za drugim razem, jak on wrócił z drugim testem, to dopiero wtedy mu o wszystkim powiedziałam, że już wcześniej wiedziałam w pierwszych tygodniach ciąży, że zdążyłam już przejść parę wizyt u lekarza. Byłeś zły. No i zawiedziony. Ja uważam, że powinien być od początku świadomy tego, chodzić z nią na te, na wizyty do lekarza. Że powinienem po prostu też oglądać ruchy dziecka, widzieć jak się rozwija. Też stosownie sobie wszystko przemyśleć, podkładać pieniążki na wyprawkę, nie wiem. Nagle zacząłem myśleć o tym, czy szkoły nie rzucić, nie zacząć gdzieś jeszcze pracować. No ale jakoś Masz tam... takiego faceta, który natychmiast sobie zaczyna układać wszystko w głowie i przygotowywać się do nowej roli w życiu i komuś takiemu tego nie mówisz? Dlaczego? Nie, bo on przeważnie lubiał życie rozrywkowe. On bardzo często lubiał sobie wychodzić do kolegów, nie wracał całą noc, cały dzień, czasem ciągło się to do 2 dni. Z tego względu właśnie się bałam, że czasami nawet myślałam, że w tym towarzystwie są jakieś dziewczyny inne. Czyli miała powody do tego, żeby się bać, tak? Twoja dziewczyna powiedzieć ci? Nie o tym, miała powodów. że coś nowego się Byłem u was chłopakiem, zaczyna? który chodził do szkoły, chodził do pracy, który mieszkał z nią pod jednym dachem, który był z nią już ponad rok czasu. No myślę, że nie powinna tak uważać, nie powinna się tego bać. No ale jednak jakoś... Wolałaś okłamać? I wolałam z tym zaczekać. Mam nadzieję tylko, że jak znowu będziesz w ciąży, to nie będziesz tego ukrywać. Nie, powiedziałam ci już, że na pewno ci Tydzień, powiem. tak, maks, 2. A po co w ogóle ten tydzień, max 2? Może sama nie wiedzieć. A, tylko dlatego. Małeś by się przydało rodzeństwo, nie? A ty coś wiesz o tym? Że będziesz znowu mamą wkrótce? Nic mi o tym nie Teraz z wiadomo. mojej strony psikus będzie. Jakbyś to przyjęła, kochanie, gdyby ci powiedział dopiero w 7. miesiącu, że oto właśnie jesteś w ciąży? No na pewno bym była szokowana bardzo. Byłaby zszokowana, ponieważ powiedziała nam przed programem, że ma wrażenie, że nie jesteś gotowy na to jeszcze, żeby być ojcem po raz kolejny. Nie rozmyślałem tak głęboko nad tym aż. A dlaczego masz takie przekonanie, że jeszcze tam woli fruwać niż myśleć stabilnie o rodzinie? Bo wychodzi do dzisiejszego dnia. Ja uważam, że każdy człowiek, który ma jakieś obowiązki, pracuje, tak, ma prawo też sobie wyjść czasem, gdzieś do znajomych, posiedzieć trochę. Można, ale nie na całą noc albo na 2 dni. Czy już powinien zrezygnować z tych swoich wyjść z kumplami? Niepowrotów na 2 noce? Znaczy powiem tak, no ja bym wychodził razem. Dlaczego osobno? Możesz mieć swoich znajomych razem, ten spędzać czas przyjemny. Na 2 dni, w tym nocka, poza domem. Co ty na to? Zostawić u babci, Natalia? zostawić u Nie babci bardzo. dziecko i jechać Dlaczego? na weekend razem spędzać czas. Lepiej w swoim domu. A, czyli mamy to oto domatora, który spotkał się z imprezowiczem. Mariusz, uważam, że trochę przesadzasz, nie? Wiesz, to 2 dni to jest trochę duży okres, nie? Jak na, wiesz, zostawienie swojej rodziny. Myślę, że 1 noc i poranek już wystarczająco cię zmuskularyzuje psychicznie. Co ty na to? Będę miał to na uwadze. Tak, miej. Wiesz, to jest bardzo ważne, ale też kolejny wątek tu jest bardzo ciekawy, mianowicie ukrywanie przed swoim facetem w ogóle, że się jest w ciąży. To jest ten moment, kiedy zawiązuje się już więź z dzieckiem, kiedy zaczynamy się czuć po prostu jako rodzina. Ja osobiście dobrze wspominam moje wizyty u ginekologa z żoną i oglądanie maleństwa, jakieś takie malutkie i zaczyna to serduszko już widać. Nie? Nie martw się, będzie następny. Dokładnie, ten Jej to psikus. tak z 5 się teraz należy. Na razie jeszcze wolę poczekać. Nastraszyłaś się, bo byłaś sama, ale teraz będziesz miała współodpowiedzialnego partnera od samego początku. Wiem. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. No i po prostu można tylko powiedzieć, żebyście się kochali, tak?
Wszystko jest dobrze, idzie fajnie. Dziękuję. Gosia była w 8. miesiącu ciąży, kiedy powiedziała swojemu partnerowi o tym, że spodziewa się dziecka. Nie ukrywała tego przed nim, bo sama o tym nie wiedziała. Na dodatek było to dziecko jej poprzedniego chłopaka. Trochę to jest skomplikowane, no ale mam nadzieję, że zaraz wszystko się stanie jasne. To było tak. Po 4 latach związku rozstałaś się z chłopakiem, potem poznałaś Waldka. Tak. I po 2 miesiącach już byliście parą. Tak. No i wtedy jeszcze nie wiedziałaś, Nie. że jesteś już w 6. miesiącu No z tym właśnie, chłopakiem, z którym się tak, właśnie tak. rozstałaś. I teraz jest to kluczowe pytanie. Twoje ciało nie dawało ci żadnych znaków. Przypominam ci, że był to 6. miesiąc. Właśnie problem w tym, że nie. Jakaś tam zgaga, ale ze zgagą nie będę latać do lekarza, bo to można zużyć jakąś tabletkę czy coś. Nie miałam jakichś takich objawów typu mdłości, czy były tam jakieś ruchy, ale to były takie delikatne ruchy, ale to myślałam, że to może coś tam się w brzuchu po jedzeniu nie ułożyło, ewentualnie jakieś... No plus ta zgaga, no to wiadomo, że właśnie jest niestrawna. Także, ale też było tak, że miałam miesiączkę przez normalnie 6 miesięcy. I to nie było jakieś krwawienie, tylko była normalna, obfita miesiączka. Czyli cały ten czas pracowałaś normalnie? Tak, w sklepie spożywczym. I naprawdę uwierzywo jakoś się specjalnie Nie oszczędzałaś nie oszczędzałam. To na jakie sytuacje nieświadomie się narażałaś? Nawet na takie, nie wiem, ciągnięcie wózka z paletą, tak? To na 1,5. Dźwiganie jakichś skrzynek, wystawianie towaru na wysokie półki. No bo byłam nieświadoma tego, że jestem w ciąży, tak? No to jak się zorientowałaś w końcu, że jesteś w ciąży? Przez pierwszy miesiąc nie dostałam miesiączki, jakoś się tym szczególnie nie przejęłam, bo u mnie w domu mama na przykład miała problemy. Spóźniały się o miesiąc, o 3 tygodnie, różnie. Dopiero po porodzie jej się to jakoś unormowało. Ale jak już w 2. miesiącu nie dostałam tej miesiączki, tak, no to już takie znak zapytania. No ale w końcu poszłam do tej apteki, kupiłam test ciążowy i zrobiłam i wyszło, że jest pozytywny. I pokazałaś Waldkowi? No nie do końca. Wymawiałam sobie, że testy się mylą, tak? Czyli, że nie jesteś w ciąży, mimo że widzisz, że nie... No bo że testy się mogą mylić, tak? No, ale 2 miesiące nie miałaś już okresu, No przypominam ci. dlatego powiedziałam tylko i wyłącznie mamie. Mama też była w ciężkim szoku, ale mówi, dobra, idziemy do tego lekarza i po prostu się wyjaśni cała sytuacja. Położyłam się na tej kozyce, pan doktor zrobił USG i wszystko, tak? Po czym zasiadł przy tym biurkiem i mówi do mnie, pani za miesiąc rodzi. Uwierz mi, Ewo, że ja nawet nie słyszałam, chyba przez ten szok, co on w ogóle do mnie mówi. No i wyszłam z tego gabinetu, tak? Mama była w bardzo ciężkim szoku, usiadła sobie, chyba z tych nerwów też, bo też była bardzo zdenerwowana. Więc po prostu zaproponowałam mamie, że pójdziemy do drugiego, prywatnie, tak? Ja mówię, mamo, może on jest jakiś, nie wiem, pijany, czy może wczorajszy, czy ja nie wiem, bo ja mówię, mamo, on bredzi, ja za miesiąc rodzę, ja tu brzuch mam jak na może 2., 3. miesiąc, tak? Poszliśmy prywatnie, no i pani doktor powiedziała mi to samo. Ja chyba sama w to nie wierzyłam, tak? I myślisz sobie, gadają, a ja sobie poczekam. No nie. Czy zaczęłaś się jednak przygotowywać do porodu? No miałam krótki czas, bo to miesiąc został do przygotowań wszystkiego. Także... To co poszło na pierwszy ogień? No pierwszy poszło taka wyprawka większa, łóżeczko. Myślałam, że powiesz, trzeba było powiedzieć Waldkowi. Weszło mi do głowy to, że może faktycznie trzeba powiedzieć Waldkowi, w końcu jesteśmy razem, tak? Ale moment, jeszcze jest ojciec dziecka. On chyba też powinien wiedzieć, jeszcze powinien on być powiadomiony. Z ojcem dziecka było ciężko, bo byliśmy ze sobą 4 lata i to nie był jakiś taki udany związek. No nie widziałam sensu, żeby teoretycznie mu to mówić, tak? No ale w końcu musiałam, więc zadzwoniłam do niego. On wiedział pierwszy czy Waldek? Waldek wiedział pierwszy. Waldek wiedział pierwszy, tak. Bałam się tej rozmowy bardzo, ale musiałam mu powiedzieć, no bo jakby... Ale jak zorganizowałaś tą rozmowę? Przyjechał do mnie, do domu, no i poinformowałam go. Za miesiąc rodzę. Użyłaś tego... I teraz jego mina? On chyba był w większym szoku niż ja. Sprawdźmy, w jakim był szoku, dobra? W końcu jest tu z nami. Waldku?
Cześć. Siedź sobie z nami. To może opowiedz nam o swojej minie, o swoich odczuciach, o tym, co się działo z twoimi myślami, kiedy dowiedziałeś się, że oto twoja partnerka, młodziutka dziewczyna, za miesiąc rodzi. No byłem strasznie zdziwiony, jak się dowiedziałem. Przyjechałem do gości do domu. No weszłem, widzę, że jest taka no rozkojarzona, coś na palcami, nie wiem, myślałem, że na drutach robi, czy na szydełku. No ale pytam się, co się stało. No. On mówi, no nie wiem, kochanie, jak ci to powiedzieć, jestem w ciąży. Ale jak to? Ze mną przez 4 miesiące się znamy. I nie współżyliśmy? I nie współżyliśmy tak, żeby żeby... To znaczy jak współżyliście? No współżyliśmy przerywane. No to co, od tego się nie zachodzi w ciąży? Tak myślałem, że nie. No ale... I pytam się, jak to? 4 miesiące, może w 5. jesteś, a nie w 8. Że ci się pomyliło, kochanie. Tak, ale no mówi, no kochanie, jestem w 8 miesiącu. No to ty znowu liczysz i co ci wychodzi? I nie pasuje mi właśnie te 8 miesięcy, jak znamy się 4 miesiące. No właśnie. To jakoś to szybko ta ciąża przebiegła. I? No i mówię tak, a masz jakiś dowód na to? Tak. Czy papiery, czy coś? No mam dokumentację od lekarza. A byłaś? No byłam u lekarza i no to pokaż mi. Przeczytałem tę dokumentację całą. No czarno na białym No, napisane. czarno na białym jest napisane, że jest w ciąży w 8 miesiącu, za miesiąc poród. I pomyślałem, że no, takie miałem myśli w głowie, że albo mnie zdradziła wcześniej. Tak, bo Waldek właśnie miał taki mętlik, że może zdradziłam go albo przed związkiem z nim, albo w trakcie, tak? Przepraszam, jak można kogoś zdradzić, zanim się go... Znaczy, że z kimś byłam po prostu przed nim, tak? No, ale przecież W tym wiadomo, że nie momencie byłeś go, pierwszym wiem, może chłopakiem. Nie wrabiam go w wiedziałeś, to, czy że coś, nie? istnieje ten 4-letni wiedziałem w związek? początku. Nie wiedziałem. O, Bo ja uznałam, że przepraszam, nie ma myślał, że sensu. jesteś dziewicą? No nie. No takie myśli były z początku. Każdy ma jakąś przeszłość. Ty miałeś przeszłość. Tak, miałem. Tego się właśnie, rozumiem, bałaś. Że jak się zorientujesz, że jesteś w ciąży z dzieckiem innego mężczyzny, to będzie miał prawo odejść do żony. Będzie miał prawo odejść do swoich dzieci. Miałam takie myśli że właśnie, że wróci tam do żony, że zostawi mnie, no... Liczyłam się z tym, jakby nie było, tak? No pomyślałem, miałem takie myśli, ale później tak, no pomyślałem, no wyszło jak wyszło, tak? I powiedziałem Gosi, że słuchaj kochanie, jesteśmy 4 miesiące, poradzimy sobie. Znaczy, bo ja rozumiałam to, że może w tym, nie wiem, w tym szoku, tak? Że tak mówi, bo nie wie, co tak mówi. tak. Tak. Aż za chwilę przyjdzie i powie mi, Tak, a za żegnaj. chwilę mi przyjdzie, a wiesz co, bo... A jednak Rezygnuję. rezygnuje, tak? A jednak brać cię sobie- rozczarował, prawda? A Bo jednak przyszedł mnie z czymś rozczarował. innym. Z czym? Pierwsze było łóżeczko i no potem już wózek kupiliśmy, ale to już było dużo potem. Duży, tak, no, Ubranka, pieluchy, ubranka, pieluchy. Smoczki. mleko, smoczki. Także stopniowo. Po trochu. No dobrze, a zacząłeś robić te wszystkie rzeczy, które należą do ojca. A przecież jeszcze nie wiedziałeś do tej pory, że w ogóle był jakiś chłopak w życiu Gosi. No to Później Gosia powiedziała, że kto to jest, tak? tak. Nie, no tak jak mówiłam, no z ojcem Oliwii nie było kolorowo, tak jak mówię. Dlatego ten rozdział jest zamknięty. Ten rozdział jest zamknięty już tak na amen. Dzisiaj Oliwia jest twoją córką i... I Waldek. Moją przebraną córkę. Zawsze jak zjeżdżę do domu, do mamy, to zawsze mówi, no, przyjechała moja przytulanka. Albo tatinka. Tylko że jedno mnie denerwuje u Gosi. U Gosi? Ja myślałam, że tu się będziesz rozczulała, tu jakieś nerwy. Nie, jedno mnie denerwuje, bo Co? pali papierosa, a jest w ciąży. Przyszedłeś się naskarżyć. Tak. Bo ja nie mogę W przetłumaczyć. jakiej ciąży ty jesteś? Ciąży. Kto jest w ciąży? Ja. Po mnie nie widać. Ale po mnie też nie Czy ty widać. wiesz? No i tak samo było wtedy. Tak. No o ciąży dowiedziałam się w 10. tygodniu. Naprawdę? A jak to się stało? No już mniej więcej wiedziałam teoretycznie, już po Oliwii ten okres mi się unormował. Zgagę miałaś? Miałam. No, to mamy już. To jest tylko jeden objaw. I dalej Może- miałaś okres?
Nie, to już nie miałam tego okresu. Już wtedy po tym pierwszym miesiącu zrobiłam ten test. Także Byłeś przy teście? nie w pracy W byłam. pracy byłem. Nie zdążyłem. Ale widziałem, bo Gosia mi pokazała, także... Pierwszy telefon, który wykonałam, było, wiesz co, jak powiem to mamie, jestem w ciąży. Czyli jest ktoś, kto nie wie? Moja mama wie, ale nie wie moja babcia. A przepraszam, dlaczego? Znaczy ogólnie moi dziadkowie, bo jakoś nie trawią, no, bo Waldek nie ma rozwodu, tak, więc nie jest tak jakby... Ale minęło już trochę czasu Mile od widziane. tego, jak się 6 lat rozstałeś. No to i tak nic nie daje, no. Rozumiem, że dziadkowie nie akceptują Waldka. Tak. I teraz, gdyby się dowiedzieli, że jest dziecko na świecie, to wygoniliby go z domu, czy co? Przecież nie mieszkacie z nimi. Teoretycznie to chyba by już przestali się w ogóle do mnie odzywać, tak? Czyli jak obejrzą ten program, to przestaną się odzywać? Ale to już będzie po wszystkim, tak? To znaczy po wszystkim? Jeszcze miesiąc. Dowiedzą się, że była w ciąży, że Dowiedzą będzie się z drugie programu, dziecko, no dowiedzą ale się z może jakoś programu, to tak. zrozumieją, Bo że jednak jest Czyli przyjedziecie z wnusiem czy z wnuczką? z wnuczką. Z wnuczką przyjedzie. drugą. Czy nie będą w takim samym szoku jak ty, kiedy poszłaś do lekarza i się dowiedziałeś, że jesteś w 8. miesiącu? No nie jestem w stanie tego przewidzieć. No chcesz taki szok ich pakować? Może już dość szoków. No właśnie. To niech rozsądzi publiczność. Zastanówcie się poważnie. Mówić dziadkom przed rozwiązaniem, czy dopiero przyjechać z wnusią? Właściwie to z prawnusią. Tak, z drugą prawnusią. Ja myślę, że powiedzieć. Mówić czy nie? Myślę, że Czy jeżeli... szykować niespodziankę? Myślę, że niespodzianka. Jak już taki czas, że tak powiem, minął, to może przyjechać z drugą wnusią, z jedną za rękę, z drugą na rączkach i może ta sytuacja... Rozmiękczy? No właśnie. Warto spróbować. Co ty myślisz? Pradziadkowie to nie dziadkowie, więc myślę, że nie będzie to jakąś tragedią, jeżeli dowiedzą się na końcu. A co ty myślisz, drogi ekspercie? Ja się zgadzam z panią. Uważam, że to mogą się dowiedzieć również po rozwiązaniu. Generalnie nic się złego nie zadzieje. Zasadniczo... Czyli nie narzucać się, tak? Nie, skąd? W wiadomością. żadnym wypadku. Ja sobie teraz tak myślę. Nie stawiać w niekomfortowej sytuacji. No wiesz, no kobieta... Nie zmuszać do polubienia Waldka. No w żadnym niniejszym. wypadku. Poza tym sobie myślę, kobieta w ciąży, wiesz, to dodatkowy stres. Po co to w ogóle? racja. To trzeba by niwelować. Dziękuję. Kiedy Ewelina zaszła w pierwszą ciążę z Dawidem, praktycznie od razu przyznała się do tego rodzicom. Problem pojawił się dopiero przy drugiej ciąży. Wtedy przyznała się mamie, a 12 dni przed rozwiązaniem. W tą drugą ciążę zaszła jej zaledwie 5 miesięcy po porodzie pierwszej córki. Przecież mieszkaliście bardzo blisko. Piętro niżej. No właśnie. I teraz, powiedz mi, jak można ukryć to, że jest rosnący brzuszek? Czyli zaczęło się to tak, że pierwsze co, to jakieś wysokie leginsy, jakaś bokserka, na to szeroki top. No i tak się mi udawało to ukryć i jednak do tych ciuszków powracałam codziennie, bo gdzieś tam musiałam nie miałaś się powtarzać. zapasu, tak? No dokładnie. I to musiało gdzieś tam być, że codziennie musiałam się kamuflować, gdzieś zakrywać ten brzuszek. No i tak to wyglądało. No, ale byłaś też z rodzicami na wakacjach, więc... Tak, byłam z rodzicami na wakacjach, no i to też tutaj rodzice się dopytywali, dlaczego się nie opalam, czy dlaczego nie jestem w stroju. No wiadomo, że już byłam w spodenkach, w bokserce, no i nie można było odkryć całego ciała, tak. No właśnie, musiałam się ukrywać, nie można było odkryć ciała, ale przecież to jest twoja mama. Ty jesteś już sama mamą, więc w ogóle co za pomysł, żeby nie mówić tego? Czyli na początku pamiętam, że jak się dowiedziałam, że jestem już z drugim w ciąży, to napisałam mamie SMS-a, że mamo, dlaczego ja mam takiego pecha w życiu? No i pamiętam, że mama napisała, coś tam mi odpisała, no ale ja już tego potem nie wyprostowałam i nie dałam rady. I tak to zostało. A ty, jak byłaś z córką na wakacjach i widziałaś, że ona nie przebiera się tego lata w bikini, to co sobie myślałaś? No zawsze chodziła w bokserkach, w spodenkach, także nawet po prostu ona była szczupłą kobieta, tak, szczuplutka sylwetka. No i po tej pierwszej ciąży tak szybko nie doszło do formy. A, że to jeszcze tak No i właśnie ja wygląda, czekałam, że po prostu schudnie, tak? No i gdy córka czasami sobie tam podjadała czy coś, no to jej cały czas mówiłam, no słuchaj, no skończy się już ty z tym jedzeniem, zacznij się kontrolować, bo ty coś w ogóle nie chudniesz. I dla niepoznaki udawałaś, że trzymasz dietę, czy nie przejmowałaś się tym i jadłaś, bo miałaś zachcianki? Czyli miałam zachcianki i jadłam, ale
Ale tak już też w głębi duszy było, nie? Wiadomo, że cały czas mi mówią, nie jedz, zadbaj o siebie, dlaczego tyle jesz, dlaczego tyle pijesz. No, zacznij dbać o siebie, nie? Że o figurę mam zacząć dbać i tak dalej. To tak wyglądało. Mówiłaś, że przed programem, że widziałaś u córki paczki, które zamawiała przez internet i w tych paczkach były niemowlęce różowe ciuszki. I powiedz mi, jaki kit musiała ci córka wcisnąć, żebyś uwierzyła, że to nie jest dla jej dziecka, które ma się za chwilę No właśnie bardzo jej to sprytnie poszło, bo ja tylko odbierałam te paczki, oczywiście, widziałam, ale po prostu od partner ma siostrę, tak? I ta siostra mają w tym samym wieku dzieci. No i sprytnie zawsze wyszło, że to dla Roxany. Kazała zamówić, no i tyle. A niemowlęcy wózek, jak wytłumaczyłam? Po przerwie. Sprawa wyszła na jaw. Tata był w pracy i kolega pogratulował mu, że zostanie drugi raz dziadkiem, a tata mówi, co, jakie rzeczy? No i od razu ja w szoku, ja mówię, no co ty opowiadasz? Tyle razy z nią rozmawiałam, pytałam się, czy to prawda, powiedziała, że nie. Lidia, bardzo mi przykro, no ale twoja córka już no, nie ma 5 lat. Zasłabnięcie, zakrztuszenie, omdlenie, to się może zdarzyć każdemu. Na szczęście są odważni, którzy pomóc potrafią. Musiałam sprawdzić tętno, bicie serduszka. Niestety pani Basia już nie oddychała, więc postanowiłam ją reanimować. Pani Basia odzyskała przytomność. W najbliższy wtorek usłyszycie niesamowicie wzruszające relacje i uratowanych, i ratujących. Dziękuję bardzo, nie ma za co. A co jeśli to ty będziesz musiał uratować życie? Podciągnąć do siebie. O to właśnie chodzi. I już? I tylko tak energicznie 5 razy. Proste łokcie, wychylamy się bardziej i w tym miejscu byśmy tą klatkę piersiową uciskali. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Ewelina ukrywała przed mamą drugą ciążę aż do kilku dni przed porodem. Jak więc wytłumaczyła się wcześniej z zakupu niemowlęcego wózka? Niemowlęcy wózek to wytłumaczyła tak, że po prostu był to wózek trójka, tak? Było nosidełko, sportowy i głęboki. No oczywiście miała wcześniej sportowy dla Wiktorii, właśnie mnie zdziwiło, nie? I pytam się tak, dlaczego zamówiłaś wózek głęboki? Po co ci ten głęboki wózek, tak? A córka mówi, no przecież mamuś, przecież to w komplecie sprzedają, nie mogłam kupić samego sportowego. No i znowu wierzyłam. No ja powiedziałam, że wyjeżdżamy na wakacje i że tutaj nam się przyda ładny wózek i nowy i tutaj rodzice rzeczywiście w to uwierzyli, nie? Sprawa wyszła na jaw. Dzięki komu? Tata był w pracy i kolega pogratulował mu, że zostanie drugi raz dziadkiem, a tata mówi, co, jakie rzeczy? Moja Ewelina z drugim w ciąży, niemożliwe. No i tak się zaczęło, no i rzeczywiście przyszli. No i potem, że niby ja to gdzieś na portalu internetowym napisałam. Napisała na portalu? Nie. A wam nie powiedziała? Po prostu ktoś tak wymyślił sobie, wiadomo. Kto to wymyślił? Gdzieś jakiś kolega. Znaczy mąż przyszedł i mi tak powiedział, że po prostu Ewelinka napisała na portalu właśnie tą wiadomość, że jest w ciąży. No i od razu ja w szoku, ja mówię, no co ty opowiadasz? Tyle razy z nią rozmawiałam, pytałam się, czy to prawda, powiedziała, że nie. No i się wkurzyłam, że po prostu napisała to na portalu, nie? No, i zaraz SMS-a do córki, no mogłam zejść oczywiście, no ale SMS. SMS-a wysłałaś piętro niżej. Tak, byłam zdenerwowana i mówię, jak zejdę, no to chciałam to jakoś tak na spokojnie. A jak brzmiał ten SMS? Pamiętasz? Nie pamiętam, ale wiem, że coś było, że jak mogłaś napisać na portalu internetowym, a się nie przyznałaś, czy coś takiego. Czyli był wyrzut w SMS-ie. Tak, taki ale to wyglądało na takiej zasadzie, że ja nie powiedziałam nikomu, tutaj niby to ukrywam, a jak mogłam napisać na portalu, światu. Tak? No. Po tych SMS-ach tak, nie wiem. Przepraszam, ale odpowiedziałaś SMS-em, czy poszłaś do mamy? Nie, odpowiedziałam SMS-em. Aha. A co odpowiedziałaś? Że tak, jestem w ciąży i tyle, i mama już potem Zbiegłaś? Nie, bez odezwy zostało. I SMS. A co się u was wtedy na piętrze działo? Nic. Cisza. Po prostu przez cisza. 3 dni. No nic, dała mi czas. Chciała to przemyśleć, żeby to przemyśleć, bo też ja sama ze sobą, mama sama ze sobą. I chciałam po prostu wyskoczyć, no to po prostu już nie było co. I oswoić z tą myślą. Z jednej strony się ucieszyłam, że to już tylko tak krótko mi zostało, że to już będzie. Ten stres był krótszy, może tak powiem. No i tyle. Dlaczego ukrywałaś te
drugą ciążę. Nie wierzę, że to był tylko czysty przypadek. No naprawdę, tak wyszło, można powiedzieć. Tak wyszło. Bo tak jak mówię, napisałam na początku do mamy SMS-a i chciałam to wyprostować i gdzieś tam się zastanawiałam, czy rzeczywiście nie odpisać tego: mamo, byłam dzisiaj u lekarza i jestem w ciąży z drugim. No ale nie powiedziałam, jakoś nie znalazłam ja sama w sobie odwagi, żeby po prostu Czyli powiedzieć. czegoś się bałaś, reakcji mamy. Jaka była reakcja mamy na pierwszą ciążę? Znaczy na pierwszą to wiadomo, że jesteśmy nieodpowiedzialni, jestem za młoda, że mam jeszcze czas. Były krzyki? Znaczy nie były krzyki, tylko było bardziej takie wypominanie, że mogło być najpierw studia, potem mogło być ślub i dopiero, a nie zawsze od końca. Tym bardziej, że ja musiałam skończyć technikum w ciąży, tak, z Wiktorią. Lidia jest podejrzliwa. Już teraz, nawet w czasie naszej rozmowy, dokładnie zlustrowała swoją córkę, czy aby nie jest po raz trzeci w ciąży. Jak się ma zachować, kiedy znowu córka zajdzie w ciąży? Często my się dziwimy, dlaczego nasze dzieci na przykład na Wigilię do nas nie przychodzą. No widocznie atmosfera w naszym domu nie do końca sprzyja temu, że dzieci chętnie przychodzą na tą Wigilię. I tutaj mamy ten sam przypadek. Lidia nie daje tej przestrzeni na to, żeby Ewelina czuła, że ona akceptuje jej decyzje, jej ciążę, jej dzieci, dlatego po prostu niekoniecznie o tym mówi. I w takiej sytuacji nie ma obowiązku, zmuszać się do tego, żeby powiedzieć swojej matce. Jeżeli nie czuje komfortu w ogóle i nie będzie wsparcia, tylko same wyrzuty, wymówki, no to nie ma obowiązku takiego, żeby o tym informować. Więc Lidia, bardzo mi przykro, no ale twoja córka już nie ma 5 lat. Dziękuję ci za spotkanie. Jeśli jesteście rodzicami i macie problem z tym, jak przeprowadzić rozmowę oświadamiającą z nastoletnimi dziećmi, to możecie poradzić się w tej sprawie naszego eksperta. Wysyłajcie maile z wątpliwościami, a dostaniecie odpowiedź. Psycholog będzie czekał na maile od Was przez 2 kolejne dni. Na stronie rozmowywtoku.tvn.pl znajdziecie informacje, pod jakim adresem będzie specjalnie dla Was dyżurował. W następnym programie moja córka prowokuje facetów do gwałtu. Widzę, że trochę w imprezowym nastroju. No troszkę tak. Spódniczka taka, dekolt taki, cycki na wierzchu, no to jest prowokacja. To co, może skoczymy gdzieś? Zamartwiam się każdej nocy, jak jej nie ma, nie śpię. You're gonna stay here? I don't know. Where? To your hotel? Why? Mam super towarzystwo na imprezach. Mówię ci pij! Nie będę piła. Pij! Zawsze ktoś się dzieje, to jest ktoś w pobliżu. Puść mnie. Chodź. Nie, puść mnie. Więc mama nie ma się o co martwić. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Przepraszam.